Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam dla was materiał, który obiecałem wam już w sumie jakiś czas temu przy poprzednim filmie. Niedawno na kanale mogliście zobaczyć recenzję takiej gry World of Tanks i myślę, że ta recenzja wam się spodobała z tego co widzę właśnie po liczbie wyświetleń, po liczbie łapek. Postanowiłem więc właśnie iść za ciosem i teraz sprawdzić tytuł, w zasadzie konkurencji, tak? Konkurencji dla tego World of Tanks, czyli darmowej gry War Thunder. Pytanie, czym ten tytuł tak naprawdę jest, czy w ogóle jest tą konkurencją dla World of Tanksa i czy warto w niego zagrać? Sprawdźmy. Na początek zadajmy sobie pytanie, o co w tej grze w ogóle chodzi i o czym ona jest. No i tutaj mogę od razu wam powiedzieć, łatwiej byłoby powiedzieć, czym ta gra nie jest, tak? War Thunder jest bowiem grą darmową, free to play, jednocześnie jest grą bardzo dużą, z całym mnóstwem różnych trybów, jednostek i tak dalej. To jest gra ogromna. Tutaj jedno tylko muszę zaznaczyć, generalnie jest to tytuł online, on wymaga stałego połączenia z internetem. Są tam jakieś tryby singlowe, ale i tak musicie mieć internet, żeby z nich korzystać. No i teraz o co chodzi w tej samej grze? W tym jednym tytule możemy sterować samolotami, możemy sterować helikopterami, mamy statki nabrzeżne, mamy statki takie morskie i mamy też czołgi. Czujecie to? W tej jednej grze macie to wszystko, tak? I to nie jest tak, że każdym typem tej jednostki steruje się tak samo. Normalnie jest kompletnie inny interfejs do statków, kompletnie inny interfejs do czołgów, w ogóle gra się tym totalnie, kompletnie inaczej. Samych czołgów jest tutaj kilkaset chyba, z tego co widziałem to ponad 1000, nie mówiąc już o statkach i samolotach. Jest to tytuł po prostu gigantyczny. Jak pewnie jednak pamiętacie, ja poprzednio mówiłem, że recenzowałem inną grę o czołgach, czyli World of Tanks, tak? Dlatego ja w tym materiale skupię się właśnie na czołgach w War Thunder. Nie tylko dlatego, że na czołgach ja się znam akurat lepiej niż na samolotach, ale też głównie dlatego, że w mojej ocenie ten tryb czołgowy jest w tym War Thunder najbardziej intrygujący i najbardziej rozbudowany. I w tym tytule największą rolę odgrywa podstawowy tak zwany zręcznościowy tryb multiplayer. Tam grałem przeciwko innym graczom w bitwach 16-16. I to właśnie ten tryb omówię jako pierwszy. Powiemy sobie o tym, jak on działa, czy sprawia przyjemność, czy fajnie się w to gra, a później przejdziemy do reszty feature'ów produkcji. Zapraszam. Pierwsze co zobaczycie jak się zalogujecie do tego tytułu, to jest jego interfejs, który jest dość rozbudowany i to już wam powinno dać wskazówkę, czego możecie się spodziewać, bo tak jak obiecałem wcześniej, jest to tytuł naprawdę mocno rozległy. Nawet jednak to pojęcie nie oddaje w pełni tego, co tutaj znajdziecie, ale zaraz do tego dojdziemy. Zacznijmy od tego, jak się w ogóle tą grę odpala, jak się w nią gra. Tutaj akurat jest bajecznie prosto. Jak wejdziecie do hangaru, to po prostu klikacie na górze rozpocznij bitwę, i serwer was rzuci do jakiejś tam akcji 16-16. To są takie proste tryby typu przejmij flagę, tam rozwal przeciwników i tak dalej. To jest proste, ale to działa fajnie. O tym sobie jeszcze powiemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy chwilę zostali tutaj w hangarze. Nas interesują czołgi, tak? To tutaj macie ich całe płacie. W grze do dyspozycji obecnie jest aż 10 nacji. Każda z tych nacji ma osobne drzewko z czołgami charakterystycznymi dla danego kraju. Są takie nacje, których zabraknąć oczywiście nie mogło, czyli Związek Radziecki oraz Niemcy, ale są też takie nacje z krajów bardziej egzotycznych, jak na przykład Szwecja czy nawet Izrael. I każde z tych drzewek ma osobne czołgi. Czujecie, tych pojazdów jest łącznie ponad 1000. One są podzielone na wiele różnych grup. Mamy lekkie czołgi, mamy średnie czołgi, mamy wyrzutnie rakiet, które nawet dział nie mają, tylko strzelają rakietami. Są niszczyciele czołgów, są wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, i tego jest naprawdę bardzo dużo. Co jest tutaj ważne, w jednej grze mamy pojazdy przedwojenne, czyli sprzed II wojny światowej, mamy pojazdy z II wojny, mamy także pojazdy powojenne, a nawet te całkiem nowoczesne, jak na przykład czołg Leopard 2A7, którego nawet chyba polskie wojsko nie ma na stanie, tylko jakiś starszy model. Ilość tych czołgów jest po prostu gigantyczna. Mamy modele ikoniczne, jak na przykład Tygrys, jak czołg T-34, mamy jakieś dziwadła ze Szwecji, które w ogóle są jakimiś cudami, mamy czołgi francuskie, brytyjskie, tego jest cała masa. Zabawa polega na tym, że my robimy sobie konto, zaczynamy od tych starych rupieci, właśnie tych przedwojennych czołgów, później pniemy się coraz dalej do tych nowocześniejszych maszyn,
aż w końcu dojedziemy do końca drzewka. No przy tak ogromnej ilości jest w czym wybierać. Fajnym atutem jest też fakt, że my w jednej grze otrzymujemy praktycznie wszystko, tak? Od najstarszych czołgów po najnowocześniejsze. Nie trzeba instalować żadnych innych gier, wybierać jakichś innych trybów i tak dalej. Wystarczy tylko zagrać i wszystko macie w tej jednej grze. Wiecie jednak, co tutaj jest ważne? Fakt, że niemal każdy z tych 1000 czołgów jest unikalny. Każdy ma osobny silnik, ma osobny model, ma osobne tekstury, pancerz i tak dalej. Właśnie skoro o pancerzu wspomniałem, War Thunder jest grą stawiającą na realizm i to rzeczywiście widać. Jak wejdziecie w jakikolwiek sobie czołg w tym waszym hangarze, no to możecie sobie przejrzeć każdy centymetr danego pojazdu. I to nie tylko tak, że jak po prostu wygląda dany pojazd, możecie sobie kliknąć, że chcecie zobaczyć pancerz i gra na bieżąco będzie wyliczała wartość pancerza w danym miejscu, gdzie tylko na jakiś dany czołg najedziecie. No i jak będziecie tak sprawdzać właśnie te czołgi, to błyskawicznie okaże się, że największy pancerz mają one z przodu i tutaj jest taka wskazówka dla was, żeby taki czołg łatwo zniszczyć, to najlepiej strzelić do niego z boku. Albo też można poszukać słabych punktów takich czołgów, czyli tak zwanych weak spotów, które pozwolą zniszczyć nawet mocnego przeciwnika ze słabego działa. Ja wam to teraz pokażę. Patrzcie, teraz jest taki czołg, który nazywa się Ferdynand. To jest ciężki niszczyciel czołgów III Rzeszy i zobaczcie, że on ten pancerz ma naprawdę duży. Jego z przodu jest naprawdę ciężko rozwalić. Ogólnie jest to naprawdę mocno opancerzona konstrukcja. Natomiast jak teraz tak się na niego przyglądacie, to zauważycie, że na kadłubie są takie dwie wypustki, one są zaznaczone na zielono. Jeżeli na nie najedziecie, to okaże się, że one są znacznie słabsze niż reszta pancerza. Dzięki tej wiedzy nawet tak ciężką maszynę możecie rozwalić z łatwością. I ten tytuł właśnie szukanie i testowanie takich sprytnych sposobów na wygraną bardzo nagradza i pokonywanie graczy właśnie takim własnym pomysłem to jest prawdziwa przyjemność w tej grze, a to tylko jedna z wielu. No ale to jest wiadomo, tylko pancerz, tak? Jak przełączycie na jeszcze inny tryb w tym hangarze, to cały czołg zostanie prześwietlony. Widać dokładnie, gdzie siedzi załoga, gdzie jest silnik, gdzie jest amunicja i tak dalej. Pomyślicie pewnie, że to taki fajny bajer, tak? Można sobie zobaczyć, gdzie to siedzi i tak dalej, ale to jest tylko bajer. No i tutaj was zaskoczę. Otóż to, co widzicie teraz na ekranie, czyli fakt, że na przykład gdzie w czołgu jest silnik, czy tam amunicja, ma ogromne znaczenie w rozgrywce i jest absolutną podstawą tej gry. Widzicie, we większości gier, na przykład tak jak World of Tanks, jak strzelacie do jakichś pojazdów typu czołgi, to mają one punkty życia, tak? Czołg ma załóżmy 1000 HP, jak do niego strzelacie i go przebijecie, jego pancerz, to jego punkty życia się zmniejszają aż do zera, gdzie zostają zniszczone. Tak to działa we większości gier. No to teraz niespodzianka, bo tak nie ma w War Thunder. System zniszczeń w tej grze jest w pełni realistyczny i gra sama zresztą to pokazuje. Jak strzelicie w jakiś pojazd przeciwnika i go przebijecie, w prawym górnym rogu ekranu od razu pokazuje się taka specjalna wizualizacja danego strzału. Możecie sobie zobaczyć, gdzie ten pocisk wleciał, co uszkodził i kto w danym czołgu zginął od waszego strzału. Gra wylicza w ten sposób dokładnie wszystko. Grubość pocisku, penetrację pocisku, co uszkodziliście. Jeżeli strzelicie w silnik, to rozwalicie silnik, gościu nie będzie mógł jechać. Jeżeli walniecie we wieżę, to możecie uszkodzić obrót wieży, gościu nie będzie mógł tą wieżą obracać i wtedy po prostu go dobijecie. A jeżeli wiecie, gdzie w danym czołgu jest amunicja, no to rozwalicie go jednym strzałem. I taki system sprawia, że ta gra jest dość skomplikowana, natomiast jest ona jednocześnie bardzo uczciwa. To, czy odniesiemy sukces w tej grze, to czy wygracie, zależy w dużej mierze od nas samych i od naszej wiedzy, gdzie w danym czołgu co jest. Jeżeli właśnie znacie położenie amunicji w danym czołgu, to rozwalicie go z łatwością na jednego strzała. Jeżeli nie, no to może się okazać, że nic mu nie zrobicie. Zresztą powiem wam, że o tym realizmie tak gadam, a nie powiedziałem wam nawet połowy ciekawych rzeczy, które są w tej grze. No ale to nie jest jednak przedmiotem tej recenzji. Takie realistyczne podejście do tematu trzeba jak najbardziej docenić. Ja wam powiem, że w tym tytule mamy nawet odwzorowane realistyczne zawieszenie czołgów, a samych typów pocisków, jakimi strzelamy, jest chyba tak na oko ze 12 rodzajów. Także od razu ostrzegam, różne typy pocisków się cholernie od siebie różnią. Jednym typem możecie nie zrobić gościowi kompletnie nic, a drugim rozwalicie go na strzał. Takich mechanik w tym tytule jest jeszcze całe mnóstwo
Ta różnorodność właśnie i poziom dopracowania tych mechanik wyróżnia War Thunder na tle innych gier online. Jest to element, który na pewno trzeba docenić. No dobra, strzela się fajnie, mechaniki są fajne i tak dalej, ale ja bym chciał, żebyśmy na chwilę jeszcze powrócili do tematu tych uszkodzeń i strzelania. Pamiętacie, ja przed chwilą mówiłem, że czołgi przeciwnika często da się zdjąć jednym strzałem. Pytanie teraz się rodzi, czy to nie będzie frustrujące. No bo wiecie, uczycie się tego wszystkiego, kombinujecie, tak? Patrzycie te ich spoty w hangarze, jak przebijać czołgi i tak dalej. Wyjeżdżacie tym swoim czołgiem, dojeżdżacie gdzieś na miejsce, no i gościu was ściąga na strzał. No i co teraz? Koniec gry? No to by było wkurzające, nie? Tutaj przyznam, deweloperzy bardzo sprytnie to rozwiązali, bo zaproponowali tak zwany system respawn. On zależy tutaj jeszcze od wybranego trybu, ja się skupię na tym najbardziej popularnym. Gdy dołączymy do gry, możemy wziąć 3 różne czołgi. Jeżeli jeden z nich zostanie zniszczony, bierzemy kolejny tak po prostu za darmo. Możemy wziąć 3 max. Zauważcie, że jest to kompletnie inny system niż na przykład w innych grach online z czołgami, bo tam dysponujemy tylko jednym czołgiem. Tutaj możemy wziąć 3. Dzięki temu, że nie mamy tylko jedynego czołgu, który musimy chuchać i dmuchać, to utrata go tak bardzo nie boli. Powiem więcej, dzięki temu, że możemy sobie właśnie pozwolić na utratę jednego czy 2 czołgów, to ta gra też zachęca do agresywniejszej rozgrywki i to naprawdę procentuje. Psychologicznie właśnie czujemy, że nawet jak zginiemy, to mamy jeszcze 2 szanse. Ja wam powiem, że ja jestem dość takim ostrożnym graczem, jeżeli chodzi o gry online, natomiast w tym tytule w War Thunder, dzięki właśnie świadomości tego, że nawet jak ja zginę, to mam jeszcze 2 pojazdy w zanadrzu, które ja sobie mogę wziąć, ja często decydowałem się na dużo bardziej ryzykowne akcje niż w innych grach i powiem wam, że często te akcje okazywały się trafione. Ten system jest prosty, działa świetnie, zachęca graczy do agresywniejszej gry i to nie jest jedyny element, który zresztą zachęca graczy do fragowania. W bitwach po zdobyciu jakiejś tam określonej ilości zabójstw, te zabójstwa możemy wykorzystać. Jest coś na miarę takiego systemu w Call of Duty. Za fragi możemy wezwać sobie nalot artyleryjski, czy nawet wypożyczyć bombowiec oczywiście z bombami na pokładzie i rozwalić swoich przeciwników z powietrza. Dzięki temu systemowi też czuć, że po coś te kile się zdobywa, że to nie jest tylko jakaś tam tabelka i to też daje dużą satysfakcję. Ogólnie rzecz biorąc, walka w tej grze jest po prostu świetna i to nie tylko dlatego, że mamy całe mnóstwo pojazdów i przyłożono się do tego systemu zniszczeń i ogólnie jest naprawdę nieźle. Do tego mamy też całkiem fajne mapy, a najważniejsze chyba jest na tych mapach to, że każdym czołgiem gra się na nich inaczej. Mapy są wprost naszpikowane różnymi pagórkami, różnymi rzekami, przeszkodami i to możecie, a nawet powinniście wykorzystywać dla własnych korzyści. Taki prosty przykład. Załóżmy, że macie czołg M18 Hellcat, to jest taki szybki pojazd z bardzo potężnym działem. Wykorzystując fakt, że jest on bardzo szybki, ma mocne działo, potrafi to działo mocno obniżyć w dół, możecie podjechać na taką wysoką górkę i wystawić tam jedynie wieżę waszego czołgu. I to się będzie sprawdzać. I teraz, jeżeli w to samo miejsce byście chcieli pojechać na przykład czołgiem ciężkim KW-1, szybko okazałoby się, że nic tam nie zrobicie, bo ten czołg nie będzie potrafił obniżyć działa do takiej wysokości, żeby dało się razić przeciwników wystawiając tylko wieżę. Musielibyście wystawić się cali, a to może być już śmiertelne. Zobaczcie, to jest tylko pieprzony pagórek na mapie, a pokazałem wam, że 2 różnymi czołgami będzie to wyglądało totalnie inaczej i to jest w tej grze cholernie fajne. Dzięki temu właśnie ta rozgrywka się nie nudzi, my cały czas musimy kombinować, jak weźmiemy jakiś czołg, to gdzie jechać, co zrobić, co wystawić i tak dalej, i tak dalej. W bitwach mamy ogromny nacisk na taktykę i myślenie i to jest fajne. Jednocześnie widać też, że to nie jest gra dla każdego. To jest tytuł całkiem skomplikowany i taki tytuł, w którym bardzo liczą się umiejętności. Tutaj generalnie niewiele jest miejsca na szczęście w tej grze. Jeżeli ktoś dobrze zna mechaniki, jeżeli ktoś gra dobrze, to ten tytuł będzie go na ogół nagradzał całą masą punktów. No dobra, walka na ogół jest naprawdę świetna. Mapy są ok, mechaniki są dobrze odpracowane, natomiast musi być w tym tytule coś, co działa gorzej i oczywiście parę takich rzeczy się znalazło. Pewnie niektórzy przypuszczają, że będzie to balans, tak? No bo przy 1000 czołgów na pewno jakieś problemy się tam muszą w tym znaleźć, a tutaj niespodzianka, bo akurat balans w tym tytule stoi na naprawdę niezłym poziomie. Oczywiście zdarzają się tam jakieś przegięte czołgi, tak?
ale powiem wam z doświadczenia, że nawet jak one się zdarzają, to deweloperzy prędzej czy później te takie wyjątki właśnie łatają, a biorąc pod uwagę jak dużo jest pojazdów w tej grze, to powiedziałbym, że balans stoi na wyjątkowo dobrym poziomie. Mnie to osobiście zaskoczyło i myślę, że was też. No dobra, ale skoro balans jest dobry, to co tutaj jest spieprzone? Otóż dwie rzeczy: bitwy na nowoczesnych czołgach oraz matchmaking. Zacznijmy może od czołgów. Tak jak mówiłem, w tej grze zaczynamy od czołgów starych, a kończymy na nowoczesnych maszynach typu Abrams czy T-90. Każda z tych maszyn ma też swój własny numer klasyfikacji bitewnej, czyli tak zwany Battle Rating. Ten numer służy do identyfikacji, z jakimi innymi czołgami powinna się spotkać w bitwie. Czyli żeby nie było sytuacji, że czołg z II wojny nawala się z jakimś nowoczesnym czołgiem. One są bodajże od 1.0 do 12.7 i tak to wygląda. I teraz powiem wam tak, bitwy w tej grze gdzieś tak do 10.0 są świetne, one są intensywne, dają mnóstwo zabawy, gra się naprawdę dobrze. Liczy się taktyka, liczą się umiejętności, są całe pokłady dobrej zabawy. Natomiast gdzieś tak po tej liczbie 10.0 zaczynają się czołgi takie całkiem nowoczesne, które mają ogromny pancerz, one są bardzo szybkie i mają wielkie działy. Wiecie, na czym polega problem z nowoczesnymi czołgami? Że w zasadzie każdy nowoczesny czołg potrafi rozwalić konkurencyjny nowoczesny czołg z ogromnej odległości. No i do tego bardzo szybko jeżdżą. Rozgrywka właśnie na takim Battle Rating wyglądałaby więc tak, że praktycznie z respa obie drużyny by się błyskawicznie wybijały. A to chyba nie ma zbyt wielkiego sensu, nie? No i deweloperzy musieli coś z tym zrobić i zaczęli kombinować. Starali się jakoś te nowoczesne czołgi zbalansować. Zabierali im pociski, potem im oddawali te pociski, zwiększali pancerz, znowu zmniejszali pancerz i tak dalej. Finalnie wyszło tak, że niektórych czołgów w ogóle nie da się rozwalić. Znowu niektóre da się bardzo łatwo rozwalić. Takim na przykład T-80 to jest taki mocarny potwór, że po prostu nie da się mu prawie nic zrobić. Z kolei na podobny Battle Rating jest pierwszy Abrams, który jest po prostu jednym wielkim gównem. Nikt nie chce nim grać. Bitwy nowoczesnymi czołgami w War Thunder wypadają więc dużo gorzej właśnie od reszty gry, a naprawdę szkoda, bo przecież właśnie tymi nowoczesnymi czołgami reklamowana jest ta gra. Przez całą grę, jak idziemy od tych staroci, dążymy do tych nowoczesnych czołgów, a jak już je wbijemy, no to się okazuje, że wcale fajnie się mi nie gra. Bardzo szkoda i naprawdę, jeżeli chcecie zagrać w ten tytuł, to polecałbym wam grać gdzieś tak do BR właśnie 10.0 i nie wchodzić już na te nowocześniejsze czołgi, bo już tak fajnie nie będzie. Druga sprawa to jest natomiast matchmaking. Ten matchmaking bywa nieuczciwy. Nie chodzi o to, że źle dobiera czołgi, bo on dobiera całkiem nieźle te czołgi, natomiast jak sam się przekonałem, jeżeli ktoś dobrze gra w ten tytuł, jest mocny, to serwer matchmakingu bierze to pod uwagę i on próbuje właśnie to zrekompensować, wrzucając go do takich bardzo słabych graczy. Niestety przy tym wyraźnie przegina i zdarzało się, że pomimo właśnie dobrej gry i całej masy punktów na koncie, całymi dniami miałem takie bitwy, że na przykład wygrywałem 25%. Gdyby to się zdarzyło raz czy dwa, no to pewnie to byłby przypadek, tak? Ale to się zdarzało wiele razy, wiele dni pod rząd, a z kolei wystarczyło chociażby nie grać 2 dni, żeby nagle sytuacja wróciła magicznie do normy. Także coś tutaj jest na rzeczy, coś tutaj z tym matchmakingiem jest spierniczone i musicie to poprawić, bo to po prostu wkurwia. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, to chciałbym poruszyć jedną kwestię, bo ona tutaj na necie jest dość głośna. Otóż wiele osób twierdzi, że w tym tytule jest bardzo duży grind, że trzeba te czołgi bardzo długo wbijać i nie da się w niej zarabiać kasy na zakup czołgów. Ujmę to tak, jeżeli pamiętacie, co powiedziałem wcześniej, jest to taka gra, w której liczą się przede wszystkim umiejętności, tak? I dokładnie tak jest właśnie jeżeli chodzi o odblokowywanie pojazdów oraz zarabianie na nich kasy. W War Thunder to ile doświadczenia dostaniecie w bitwie na odblokowanie jakiegoś czołgu, czy też kasy na jego zakup, zależy w największej mierze od tego, jaki wynik wykręcicie w bitwie. Ja przyznam, że ja w tą grę jestem dość mocny, tak? I ja dosłownie tarzam się tutaj we forsie. Nie mam żadnego konta premium, ja po prostu sobie gram tymi swoimi czołgami, a mam tak dużo kasy, że nie ma mi na co wydawać. Niedawno twórcy zrobili taki event, że można było otwierać takie skrzynki za kasę, to ja tych skrzynek nakupiłem na 10 milionów, żeby w ogóle mieć gdzie tę kasę wykorzystać. Także nieprawdą jest, że tutaj się ciężko zarabia. Łatwo się zarabia, tylko coś trzeba w tych bitwach robić. Ten system nagradza tych graczy, którzy robią więcej,
natomiast jednocześnie karze też tych graczy, którzy sobie w bitwach nie radzą. Moim zdaniem jest to całkiem uczciwe rozwiązanie, choć trzeba pamiętać, że ci słabsi gracze mogą się przez to bardziej frustrować. Jeżeli jednak w tą grę troszeczkę pogracie, nabierzecie trochę doświadczenia, to szybko docenicie, jak szybko będziecie odblokowywać czołgi i zarabiać w tej grze całe mnóstwo kasy. I powiem więcej nawet, ja jestem zaskoczony, jak wiele pojazdów premium w tej grze, nawet tych, które właśnie są takie niby płatne, można odblokować grając po prostu na darmo. Tutaj deweloperzy bez przerwy organizują jakieś eventy, gdzie można zdobyć czołgi, samoloty, różne rzeczy. I to są czołgi często premium. Takie unikalne, w których nie zdobędziecie inaczej. Teraz nawet w grze jest taki event, że możecie odblokować sobie czołg T-80UD. To jest bardzo mocny czołg wysokiego tieru. I żeby go zdobyć, wystarczy w ciągu miesiąca po prostu co 3 dni wbijać po 40 000 punktów łącznie. Jeżeli gracie, to po prostu dostaniecie ten czołg za darmo. Myślę, że to jest całkiem uczciwe. No dobra, już tam trochę długa ta recenzja wyszła, no nie? Nie martwcie się, już zmierzamy do końca. Natomiast wiecie co? Jak stoicie w tym garażu, to tutaj na górze interfejsu w garażu jest taki fajny przycisk obok tego rozpocznij bitwę. Wiecie co się pod nim kryje? Wybór trybów gry. Otóż widzowie, to wszystko co ja wam teraz przekazałem, te wszystkie informacje, ten cały stos informacji tyczą się tego jednego trybu zręcznościowego, który jest najbardziej uproszczony, a do wyboru są jeszcze 2 duże i kilka mniejszych. Teraz pewnie myślicie, że ja sobie z was robię jaja, mówiąc, że ten tryb, o którym ja wam powiedziałem, jest najbardziej uproszczony, no bo przecież ja tu gadałem z 15 minut o tym, jak bardzo jest skomplikowany, tak? No jednak nie ściemniam, widzowie. Otóż w tej grze są jeszcze 2 tryby przeznaczone dla graczy pragnących jeszcze większego realizmu, czyli tryb realistyczny oraz symulacyjny. Ten, o którym mówiłem, to był najłatwiejszy. Czym się te tryby różnią? Kurde, prawie wszystkim. W trybie realistycznym nam się już na przykład nie pokazują znaczniki, gdzie spadnie dany pocisk oraz czy przebijemy czołg przeciwnika, a to jest dodatkowe utrudnienie. W trybie symulacyjnym to już nawet nie widzimy czołgów przeciwnika na mapie, tylko musimy wzrokowo sprawdzać, gdzie kto jest, a na koniec zresztą mamy kamerę zablokowaną na włazie dowódcy, czyli jesteśmy dowódcą w prawdziwym czołgu. Ja nie będę teraz tych trybów szczegółowo omawiał, bo to za długo by trwało. Powiem wam tylko, że te dodatkowe tryby, ten realistyczny i symulacyjny, są naprawdę fajnym dodatkiem do tej gry. Dzięki obecności tych trybów niemal każdy w tym tytule znajdzie coś dla siebie. Od graczy przeciętnych po prawdziwych wyjadaczy, tutaj będzie coś dla was. Jedyne czego bym nie polecał, to tej gry nie polecałbym nowicjuszom albo graczom niedzielnym, bo ona ich po prostu przerośnie. To nie jest wada tego tytułu, po prostu to nie jest gra dla każdego. Przejdźmy teraz do grafiki. Tak jak już pewnie sami zauważyliście, prezentuje się naprawdę nieźle. Tutaj powiem, że deweloperzy korzystają z własnego silnika grafiki zwanego Dagor Engine, no i od samego początku widać, że mają naprawdę świetny personel do jego rozwoju. Ta gra nie tylko wygląda świetnie, ale do tego działa również rewelacyjnie. Wersja na PlayStation 5 Pro, na którym ja ogrywam War Thundera, potrafi działać w 120 fps, oferując przy tym całkiem dobrą rozdzielczość i świetną jakość grafiki. Opcjonalnie możemy też skorzystać z trybu 4K 60 fps, gdzie ostrość obrazu jest po prostu bajeczna. Jakby tej dobrej grafiki było mało, to dopracowano tutaj również całe mnóstwo szczegółów. Same wrażenia z jazdy czołgami są po prostu świetne. Dokładnie jak jeździmy tym czołgami, czuć jaką masę ma każda maszyna. Jeżeli jedziemy czołgiem ciężkim, to czuć właśnie jak ciężki on jest, jak on się powolnie porusza. A jeżeli gramy czołgiem lekkim, to one się potrafią nawet poślizgnąć podczas jazdy. Czuć, że się właśnie jedzie prawdziwym czołgiem i są to wrażenia zgoła odmienne od tego, które na przykład możemy poczuć w World of Tanks, gdzie fizyka akurat stoi na całkiem niskim poziomie. W tym tytule dopracowano nawet takie pierdoły jak ugniatanie terenu przez gąsienicę czy pracę zawieszenia i to zasługuje na wielkie uznanie. Naprawdę wam powiem, że patrzenie na te czołgi czy jazda tymi czołgami w tej grze to jest prawdziwa przyjemność. Pozostaje życzyć, żeby tylko inni deweloperzy innych gier również tworzyli tak dobrze działające i świetnie wyglądające gry. No tak to się właśnie robi, ja tutaj nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Podobnie jest zresztą jeżeli chodzi o sterowanie. Ten tytuł oferuje nam możliwość zabawy zarówno na padzie, jak i na myszce i klawiaturze na obu konsolach.
Oba układy są intuicyjne, nie ma z nimi żadnego problemu, a nawet jeżeli chcielibyście coś zmienić, to w grze jest dostępny taki specjalny, ogromny konfigurator, tam możecie sobie wyklikać dosłownie wszystko. Także jest świetnie. No to czas na podsumowanie. Czasem ja wam mówię, że mam problem z oceną jakiejś gry, bo na przykład jest ona nierówna, tak? Że ma na przykład piękną grafikę, ale ma gówniany gameplay albo odwrotnie i tak dalej. Tutaj akurat powiem wam, że problemu nie ma absolutnie żadnego i powiem krótko, w tą grę warto zagrać, bo daje ona całe mnóstwo zabawy i jest bardzo dopracowana. War Thunder oferuje nam ponad 1000 odmiennych od siebie maszyn, znakomicie zaprojektowane mechaniki, całkiem dobre mapy, a nawet jeżeli gdzieś są jeszcze jakieś problemy z tą grą, to twórcy bez przerwy ten tytuł na bieżąco rozwijają i takie problemy na bieżąco naprawiają. Oczywiście są w tej grze minusy. Największym z nich jest niewątpliwie mało przyjemna rozgrywka nowoczesnymi czołgami oraz problemy z nieuczciwym matchmakingiem, ale i tak przez znakomitą większość czasu w tej grze będziecie bawić się naprawdę świetnie. Jeżeli potrzebujecie jakiejś dodatkowej rekomendacji, to powiem wam tak, ja olewam 99% gier online, bo uważam, że nie są warte mojego czasu. Ale w tym tytule w War Thunderze mam kilkaset godzin i uważam, że po prostu warto. Na koniec pozostaje jeszcze jedna kwestia, o którą pewnie niektórzy z was chcieliby mnie spytać, czyli która gra o czołgach jest lepsza. Na rynku mamy obecnie dwie duże gry, jedną mniejszą, ale ją na razie pominę, i są to World of Tanks oraz War Thunder. Która z tych gier jest lepsza? I tutaj powiem wam od razu, to są dwie różne gry. Niby obie są o czołgach, natomiast one mają totalnie inne do tych czołgów podejście. War Thunder stawia na realizm i jest grą bardziej skomplikowaną, World of Tanks z kolei stawia raczej na zabawę i jest tytułem dużo prostszym. W World of Tanks nowoczesnymi czołgami gra się całkiem nieźle, bo sam to sprawdziłem osobiście w tym Modern Armor, natomiast w War Thunder nowoczesnymi czołgami gra się kiepsko. W World of Tanks czołgi mają punkty HP, w War Thunder całkowicie odwrotnie, tutaj mamy realistyczny model zniszczeń. Nie istnieje więc definitywna odpowiedź na to pytanie, która z tych gier jest lepsza, bo te gry są po prostu różne. To w której z tych dwóch gier będziecie się bawić lepiej, zależy przede wszystkim od was. Obie są spoko i obie potrafią dawać fan, bo są kierowane do różnych typów graczy i o tym trzeba pamiętać. Generalnie jeżeli pragniecie bardziej realistycznego podejścia do czołgów, to polecałbym War Thunder. Jeżeli jesteście nowicjuszami, albo preferujecie mniej skomplikowaną rozgrywkę, to World of Tanks sprawdzi się tutaj znacznie lepiej. A wy dajcie znać, czy graliście w którąś grę o czołgach, czy War Thunder, czy właśnie World of Tanks i która z tych gier jest dla was lepsza. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami podyskutuję. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.